Cześć Hugo. Cześć Dominik. Będziemy dziś mówić o Full Life Cycle API Management. O, to bardzo dobry temat. Mam teraz taki nowy projekt, w którym będziemy musieli się integrować z systemami zewnętrznymi, wewnętrznymi klienta. Przy czym ze względu na dużą ilość wersji, standardów panujących w tej firmie, zostaliśmy poproszeni o propozycję jakiegoś uporządkowania tych usług. Jak rozumiem, pewnie także te interfejsy, które istnieją, które chcielibyśmy integrować, pewnie są też w różnych standardach, różnych wersjach, czyli pewnie i SOAP, i REST w różnych, jasne. Jak najbardziej, oczywiście jest narzędzie klasy, w ogóle klasa produktu, jakim jest API Management, w tym jakby szczególnie Full Life Cycle API Management, myślę, że później powiemy jakby więcej rozwijając, który daje nam możliwość zapanowania nad API, w tym także integracją, ale nie tylko integracją, ponieważ ten produkt nie służy tylko do integracji, ale generalnie do bezpiecznego, kontrolowanego udostępniania API, zapewniając szereg funkcjonalności, który myślę będziemy mogli też przedstawić na przykładzie, ale w tym w szczególności zarządzanie cyklem życia tego API. Także odpowiadam twierdząco i są takie narzędzia. Co masz na myśli, mówiąc o pełnym cyklu życia? No, mam na myśli cały cykl od powiedzmy potrzeby biznesowej, tak? Później po implementację rozwiązania, jego wdrożenie na poszczególnych środowiskach, w końcu też na taki po prostu cykl, kiedy żyje w sensie produkcyjnym dane rozwiązanie, są nowe potrzeby biznesowe, być może dotyczące, więc jest pewien moment, w którym dochodzą pewne funkcjonalności i trzeba zarządzić zmianą tego. No, oczywiście na wcześniejszych środowiskach, podczas też testów, wygrzewania, być może inne środowiska typu stage funkcjonują po drodze, no i docelowo trzeba to wprowadzić na produkcję w sposób bezpieczny. I oczywiście są potrzeby funkcjonalne, jak i też czasami fiksy, prawda? I zarządzanie jakby całym cyklem życia API poprzez jego wszystkie wersje, zarządzanie tymi wersjami do końca jej życia, no to właśnie to się kryje pod Full Life Cycle API Management. Oczywiście pod samym API Managementem jako takim, no kryją się też inne funkcjonalności, które możemy omówić. No dobra, mówimy o udostępnianiu, ale nie tylko, bo czasami to my jesteśmy konsumentami tych usług. Wspomniałeś o transformacji cyfrowej. Mógłbyś to rozwinąć? Tak, oczywiście. Jest też, już nie pamiętam, czytałem opracowania, które wskazują na kilkudziesięcioprocentowy wzrost w ostatnich dwóch latach w ogóle liczby API udostępnionych publicznie, tak? No też nie tylko tych z sektora prywatnego, ale także z sektora publicznego, które no determinują często też regulacyjnie, tak, poprzez regulacje prawne, konieczność korzystania z tych API. Robiłeś analizę, też wiesz, prawda, że przykładowo platforma elektronicznego fakturowania albo KSeF też wymagają takiej integracji. No może coś więcej możesz powiedzieć, tak? Bo być może nie wszyscy nasi widzowie Dobrze, wiedzą. że wspomniałeś o transformacja to już nie tylko prywatne przedsiębiorstwa, ale też regulacja rynku krajowego, chociażby w przypadku obiegu dokumentów finansowych. Wspomniany PEF, czyli Platforma Elektronicznego Fakturowania, z którą mieliśmy do czynienia, dotycząca dokumentów księgowych związanych z zamówieniami publicznymi, czy KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur, który już w przyszłym roku będzie obligatoryjny dla wszystkich podmiotów w Polsce, wymaga nie tylko przesyłania dokumentów czy odbierania za pomocą publicznie udostępnionych API, ale też zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, ponieważ są to dane krytyczne, jakby nie patrzeć. Właśnie, nawiązując do tych dwóch przykładów, tak, które są narzucone przez regulatora, zarówno dla tych zamówień publicznych, czyli mówimy o platformie elektronicznego fakturowania, jak i
KSEF-ie tak zwanym, który obliguje cały w zasadzie rynek od przyszłego roku, to są z kolei, tu uwaga, to nie są API, które my udostępniamy, tak, odpowiadając na Twoje wcześniejsze pytanie, tylko są API, które my konsumujemy. I tutaj jakby też warto mieć w głowie jakby te dwa kierunki, czyli jeden to jest bezpieczne udostępnianie, a drugi to jest bezpieczne konsumowanie API poprzez no, na przykład właśnie internet, tak jak w tym wypadku wiadomo. W związku z tym no tutaj trzeba by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy te narzędzia, o których mówimy, tak, czy też te potrzeby, które determinują, że być może rozważamy wdrożenie takich narzędzi, umożliwiają jakby bezpieczną integrację w obydwu kierunkach. My jako dostawca usługi i my jako konsument usługi. Wracając jeszcze na chwilę do udostępniania API, wspomniałeś o inwestowaniu firm. Wiadomo, jak inwestujemy, to chcielibyśmy też na tym zarobić. Czy istnieją jakieś mechanizmy, w których moglibyśmy rozliczać konsumentów takich usług? Tak, jak najbardziej. Urządzenia klasy API Management dają jakby pewien zbiór funkcjonalności i oczywiście zależnie od vendora to jest inny zbiór funkcjonalności, dlatego porównanie API Management i API Management w takiej wysokiej warstwie jest trudne, dlatego właśnie też dobrze, że o tym mówimy i tu też będziemy mieli okazję mówić o być może przewadze, tak, konkurencyjnej, jakie dają rozwiązania konkretnie IBM-a, z jakimi mamy do czynienia. Oczywiście tu mówimy o monetyzacji, tak? Czyli zarządzane API, które to API jest udostępniane konkretnym konsumentom, gdzie oni rejestrują się jako aplikacje klienckie, potem subskrybują konkretne plany wykorzystania i tu możemy limitować te plany, tak? Czyli powiedzmy klientowi A dajemy możliwość 200 wywołań na minutę, albo 1000 wywołań na minutę, albo 2 na dzień, prawda? To możemy z jednej strony jakby limitować, żeby też zabezpieczać naszą infrastrukturę i nasze API, a z drugiej strony każde żądanie mamy rejestrowane dla konkretnej aplikacji klienckiej. Czyli jeżeli my mamy jakieś API, które chcemy udostępnić na rynku wielu potencjalnym kontrahentom, to każdy z nich wywołując nasze API przedstawia się innym można powiedzieć, uwierzytelnia się, tak, swoim specjalnym kluczem, który determinuje możliwość rejestracji i podliczania liczby wywołań. No i oczywiście, jeżeli mamy umowę z naszym partnerem, że jedno wywołanie powiedzmy kosztuje w taryfie tyle, no to dzięki temu możemy na tej podstawie po prostu też prowadzić działalność. Ilość tych wszystkich wymagań i funkcjonalności, o których mówisz, brzmi tak, jakby do tego był potrzebny cały pakiet różnego rodzaju oprogramowania, różnych dostawców. Czy są jakieś zintegrowane rozwiązania? Są, owszem. W przypadku IBM-a jest to API Connect. I to jest też no, siła tego produktu, też przewaga, że API Connect to nie jest tylko API Management, czyli powiedzmy ta warstwa zarządzania stricte API, powiedzmy jego wersjami, dokumentacją, właśnie monetyzacją, ale tak w ramach tego API mamy jeszcze dwa narzędzia jakby zintegrowane, ale w jednym pakiecie, tak? Właśnie to jest Analytics, tak zwany portal, czyli narzędzie do zbierania danych też na potrzeby audytu, wykorzystania poszczególnych API przez konkretnych konsumentów, jak i Developer Portal, tak? Czyli jakby niezależne narzędzie, które pozwala oczywiście zależnie od wizji architektury, tak jak mówiłem wcześniej, czy wewnętrzne, czy zewnętrzne, wystawione do internetu mamy to API, no to ci deweloperzy czy partnerzy mogą się w tym developer portalu rejestrować i też odkrywać to API, tak? Czyli mogą prowadzić część implementacji swojej aplikacji klienckiej na podstawie narzędzia, które my udostępniamy. No i to też jest narzędzie jakby w pakiecie, jako w produkcie API Connect, tak? API Connect, IBM API Connect. I tutaj jakby idąc dalej, warto zwrócić uwagę, bo też dobrze mieć to rozróżnienie, czym jest API Gateway,
tak? Czyli de facto, że jedna rzecz to jest zarządzanie, a druga rzecz to jest udostępnianie i w cudzysłowie fizyczne, bo oczywiście mówimy także o urządzeniach fizycznych Data Power, tak? IBM Data Power, ale także i w większości raczej o urządzeniach wirtualnych, ale ta bramka, która odpowiada za bezpieczeństwo i przetwarzanie tych żądań, to nie jest API Connect, tylko to jest Data Power, który jest gatewayem dla API Connecta, tak? I tu w IBM jakby to jest w pakiecie. Tu warto zwrócić uwagę na przewagę, jaką daje ten produkt IBM Data Power, który jest produktem wygrzanym, bezpiecznym, dającym bardzo duże możliwości. Być może starczy czasu, powiemy może trochę więcej na ten temat.